No lepszy. Lepszy. Eurowag zrobił mi ostatnio takie wyzwanie. Ja dawniej i ja teraz. I tak patrzę na siebie teraz przy tym dystrybutorze i próbuję sobie siebie przypomnieć z dawnych lat. W czasie, gdy nie miałam jeszcze swojej firmy, w czasie, gdy nie było jeszcze Imagination. I tak sobie myślę, że w tamtym czasie nie miałam pojęcia o tym, że logistyka płatności może być prostsza. A jednak człowiek się uczy. I w tej drodze Eurowag naprawdę mi towarzyszył. Mówi się, że zmiany są trudne i trochę straszą. Ale wiecie co? Niektóre zmiany są naprawdę dużo łatwiejsze niż się wydaje. Weźmy taką kartę Eurowag. Jedna, a ogarnia nią wszystko. Paliwo, myto, parking, myjnie. Do tego naprawdę dobry poziom bezpieczeństwa i dostęp do ponad 15 000 stacji w całej Europie. I nie tylko na tradycyjnego diesla, ale także na alternatywne paliwa. Jeżeli coś jest trudne w życiu do zmiany, to na pewno nie dostawca usług drogowych. Fryzura, owszem, może być wyzwaniem, natomiast dostawca formalność. Dlatego, jeżeli macie firmę transportową i czujecie, że u obecnego dostawcy jest tak sobie, a nowe oferty są coraz mniej atrakcyjne, no to jest najlepszy moment, żeby się przenieść do Eurowag. Wejdźcie w link w opisie, przejdź do nas. Zostawcie swoje dane, a Eurowag odezwie się do Was i przebije każdą sensowną ofertę. Serio, zmiana może być dużo prostsza niż Wam się wydaje. A ja tankuję i jadę dalej. W trasie mam już wystarczająco dużo problemów i stresu, dlatego tam, gdzie mogę, upraszczam sobie maksymalnie. Dlatego właśnie jestem w Eurowag. I Ty też powinieneś. To już sobie schowam aplikację. Jak widzicie, to jest naprawdę wielka stacja, dużo dystrybutorów, zwanych czasami też instrybutorami. I tam jest jeszcze też reszta. I są też snaki i kawa. I za tą ciężarówką jest kontener z toaletami i tak dalej, więc tak to wygląda. Najlepszy. Dobra, zatankowane. Jedziemy. Jak w ulu tutaj jest. No dobrze, teraz jak odpukać by się chcieli kraść paliwo, to mam nadzieję, że z lewego baku, bo tam już jest nisko bardzo. Zalałam do prawego baku, z prawego baku ciągnie. Sobie wolwi paliwo. No i w sumie to tyle. Ale tak w ogóle to mam nadzieję, że będzie wspaniale. Będzie piękna pogoda. Przyszedł kierowca po sąsiedzku się przywitać i mówił, że jak jadę na Walencję, to jest masakra, bo strasznie leje. Ja nie tym razem. Jadę na Madryt. No mówi, o, to tam na pewno gorąco. Więc no cóż, no to jak gorąco, to gorąco, co zrobisz? No przecież ładunek trzeba dostarczyć, czy gorąco, czy nie gorąco. Ale powiem wam szczerze, że jestem głodna. No ale dobra, mamy 3:46. A do celu jest 8,5 godziny, czyli jeszcze trzeba do szkoły jechać, żeby później nie było problemu. Też nie wiadomo, gdzie będzie się na noc staniemy nawet. Staniemy, gdzie staniemy. Na parkingu, nie? Znowu tachę przewaliłam. Masakra. Kurde. Do rowu wjechała i trzasnęła drzwiami i poszła. Tutaj widać, że jest tak gigantyczny ruch ciężarówek. Jest tutaj kilka różnych stacji benzynowych, jest też myjnia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj po prostu ta droga za chwilkę będzie w remoncie, bo już teraz tak naprawdę wymaga remontu. Wygląda, jakby się tutaj wszystko źle wygląda ta droga. No ale jeszcze pamiętam, jak pierwszym razem tutaj byłam, no to była piękna, więc to po prostu ciężarówki porozjeżdżały. Nie wiem, czy się da zrobić taki asfalt, żeby się nie psuł pod ciężarówkami. Po krawężniku poszedł. Przyszedł kierowca właśnie w ogóle to zapytać, czy nie mam tabletek przeciwbólowych. Powiedział, że ma jakiś straszny ból i mówił, że do apteki nie mógł nigdzie zjechać do otwartej. I mówi, że się kończy. No ja miałam przeciwbólowe, na szczęście, bo ja zawsze mam, bo jak się raz nauczyłam, jak mnie w trasie raz dorwał ból, a nie miałam tabletek, to jakoś nie miałam, nie? Człowiek młody, to mu się zdaje, że
że nie trzeba nosić tabletek przeciwbólowych ze sobą. I jeszcze nie wiedziałam wtedy tak do końca, że na stacjach benzynowych w Europie nie da się kupić tabletek przeciwbólowych, tak jak się to dzieje w Polsce. Myślałam, a dobra, to jak nie ma tu, w Niemczech, to gdzieś tam indziej kupię. No i się okazało, że to w całej Europie. Tylko Polska jest takim ewenementem, że tam się da kupić. No i pamiętam, że to było naprawdę traumatyczne i od tej pory zawsze mam. Zawsze. Czy niczego nie zapomniałam? Telefon mam. Kluczyki mam. No wszystko mam. Karty nie zgubiłam, bo nie używałam. No dobrze. 737, czyli takie jedno tacho tak naprawdę. Zamknięte. Co zrobić teraz? Żeby się tu na lewo przybyło. Gwiazd zablokuje swoje. Znowu tachę przewaliłam. Przez pół godziny nigdzie nie dało się stanąć. Nigdzie. Stoimy krzywo do tego, tak jest. Że mam w skrócie powiedzieć. Zaplanowałam sobie stację, postój i tak dalej. I patrzę, zaraz jak zjeżdżam z AP7 na A2, jest dokładnie stacja zaraz za tym, ze zjazdem. 2-3 km. No zawaliście, idealna po prostu, idealna. 4:15 będę stawać. No i słuchajcie, okazało się, że ta stacja była, ale na drodze równoległej, tak jakby na drodze serwisowej i nie było do niej zjazdu. Wiecie, w Polsce czasami też tak jest, że jest ta nowa droga i jest stara droga i jest coś tak jakby cała infrastruktura na stałej drodze, ale na starej drodze, a z nowej się już nie da do niej wjechać, tak na przykład na BP na Katowicach. No i widzicie, masakra. W takich sytuacjach to po prostu mi się płakać chce. W takich sytuacjach to ja bym czasami po prostu do rowu wjechała i trzasnęła drzwiami i poszła. Powiedziała, jak tak dla mnie nie ma miejsca, żebym ja mogła stanąć po prostu na pauzę, to po prostu sobie sami jeździć. Wkurza mnie takie coś. Co to jest za droga? C25. Głodna jestem. Miałam jeść wcześniej. Znowu mi nie dali zjeść przez tej chwilki, których nie ma. Idę jeść. Zjadłam, przebrałam się, jestem mniej zła. Możemy jechać dalej. Pauza wykręcona. 7,5 do celu.
Kurczę, za dużo miejsc mam, no. Czy tu, czy tam? Chyba już tam. Tu ładne miejsce, ale złą stroną pojechałam. Trzeba tak stawiać i tyle. No nic, oby było bezpiecznie tutaj. Dobranoc. Dobry, chodźcie, obczajmy, czy nas nie ukradli, czy jest prysznic. Puściej. Z tej strony wszystko dobrze. O, i z tej strony. Dobrze. To co mi coś narobiło na tym? W ogóle wcale nawet jakoś nie zauważyłam, że tak wjeżdżam całkiem pod drzewo. No to nic. Kolejny raz się udało, w związku z tym zasługuję na kawę. Rano, no wczoraj nie piłam. Oj, patrzcie, coś z tego będzie. Oj, będzie. W końcu. Widzicie, że tutaj ludzie jedzą rogaliki widelcem i nożem. Jeszcze w ogóle cukier mają, tego nie zobaczyłam. No i cukier. To jest moja kawa. To nie jest espresso, to nie jest americano. Poprosiłam coś pomiędzy. Bo americano tutaj jest większe, a espresso jest małe. A ja bym chciała coś o takiego. Rogaliki jedzą po hiszpańsku. Tego nigdy nie zrozumiem, jak są tu Hiszpanie, to nikt nie... A powiedzą czemu tak. Ej, posłuchajcie tego. Ich tam jest. Nie wiadomo, czy to szyszki, czy to te ptaki. W sensie... to. Jedziemy, proszę Państwa. Taka ciekawostka, jak widzicie po mnie, nie było prysznica. Jakoś nie mam szczęścia. Teraz to powiem Wam szczerze, że jadę z duszą na ramieniu, czy ta plandeka wytrzyma. Jest 336 km. Ja widziałam, że to się tak wszystko mi zaczyna wybrzuszać, ale nie podejrzewałam, że aż deska aluminiowa może się po prostu złamać. One były, kilka desek jest przejechanych i nie przejechałam ich sama, tylko za czasów jak brałam kierowców z agencji, to któryś raz zrobił tak, że przejechał chyba z 10 desek, z czego 2 to tak całe, a resztę tak po trochę. I ja część wymieniłam, ale część zostawiłam, bo one były takie, wiecie, trochę przejechane, trochę nie przejechane. Więc ja podejrzewam, że to po prostu któraś z tych przejechanych puściłam. Więc zawsze są konsekwencje takich rzeczy, co w sumie się... Coś tam się porobiło, ale w sumie to się nic takiego nie stało, jest ok. Ale teraz oby plandeka, oby te deski nie tego, ta jedna deska nie podarła plandeki. Naprawdę trzymajcie kciuki, żebym ja zrzuciła ten ładunek. Ten ładunek jest bardzo obciążający psychicznie, a współpraca z tymi ludźmi jest tragiczna. Jest taka ciekawostka, że w ten
ten dzień zrobiłam odprawę i ta w ogóle dziewczyna się nie odzywała, nie odpisywała na maila, więc w końcu do niej zadzwoniłam i byłam dla niej niemiła. Ja generalnie raczej nie jestem niemiła dla ludzi. Nawet jak się dzieją jakieś rzeczy problematyczne, to ja wiem, że każdy jest człowiekiem i każdy może być obciążony, może mieć dużo pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale tam to ewidentnie było takie... Do niczego to się nie da przypasować, więc stwierdziłam, że czasami jest tak, że jak jest się dla kogoś miłym, nawet jak jest jakiś tam, czy przy współpracy, czy cokolwiek, to on to traktuje jako słabość, twoją słabość i będzie po prostu będzie tobą pomiatać. I czasami to trzeba po prostu takiego człowieka potraktować jego własnymi sposobami i być dla niego ostrym i złośliwym i niemiłym. I dopiero wtedy poczują, że tobą się nie pomiata. I ja tak zrobiłam, chociaż nie czuję się w takiej roli naturalnie i ta dziewczyna zaczęła być tam od razu dla mnie miła. Zaczęła odpisywać szybko i tak dalej, i tak dalej. To wciąż nie zmienia faktu tego, że powiedziała, że może się da, a w sumie może się nie da. Ja i tak próbuję, będąc sobą. Natomiast po prostu chciałabym odciąć się od tego ładunku. Po prostu rozładować, wystawić fakturę i zapomnieć. I mam nadzieję, że zapłacą. Jak nie zapłacą, to podam wam tutaj nazwę firmy i będę miała to gdzieś. Madryt, nadchodzimy! Ale mnie tu dawno nie było. Fajnie się tutaj jechać. Jest przejechać się raz na jakiś czas. Fajnie. Całkiem inaczej niż ta strona Barcelony i Walencji. No i właśnie dostałam maila, że mnie nie rozładują dzisiaj. Mam jeszcze, widzicie, 2 godziny drogi. Kupiłam sobie taką kanapkę. Fajne rzeczy były w barze, ale stwierdziłam, dobra, trzeba się śpieszyć, nie? No i... Szkoda. Wielka szkoda. 他说等一下明天没办法行动，星期天不是不能开嘛？叫他过来，然后晚上 ，OK， you can come, but probably today will be impossible for you to download, so you can still come, but we won't be able to like unload you. Alright, but then I will live in the truck, so I guess it's not possible, right? What? The company will close, right? So No, you can come inside of our area, right? Our company, we have a parking. Yes. Then you can park. There's like a little street there. You can park there until tomorrow morning. Or like if you want to, you can park the car in a rampa around 8 or 9 tonight. So then tomorrow you're already there. It's up to you. okay, But you can come. But tomorrow, is it possible to unload tomorrow or not? Yes, tomorrow morning at 9:30. Okay, but in terms of safety, because I will be sleeping in the truck. Is it okay that You will be sleeping in the truck tonight. Yes. Yeah, it's okay. We have a bathroom too, if you want to take shower. Oh, okay. That sounds perfect. Then I will be there probably around 2 or 3 o'clock.
Yes, when you come, you park the car first, right? And then you come with your papers. So we know you're here, and then like you can park, and then tomorrow we will organize for you like tomorrow morning to like unload. Okay? Okay, sounds perfect. Okay, thank you. Thank you for your help. Bye. Bye. Wszystko wiecie. A dla tych, co nie rozumieli, to powiem wam, że jutro rozładują, powiedzieli, że mogę spać na firmie, że mają łazienkę. Patrzcie, klient ogarnia. Jest łazienka. No, jest łazienka i jest prysznic, też widziałam, więc spoko. Ustawię się pod rampą. Będę kręcić pauzę. Pasuje, nie? Pasuje. Jak już tam zrzucę, to po prostu poproszę, żebym, skoro mogę dzisiaj zostać, to myślę, że do poniedziałku też będę mogła zostać. I spoko, bo jak będę pod firmą, to znaczy, że będzie bezpiecznie. Jestem na terytorium klienta. Jak ukradną, to klient ukradł. O, dobrze. Na tej trasie, w ogóle w tych rejonach Hiszpanii jest mega to, że jest bardzo dużo takich restauracji jak tutaj, widzicie, po lewej. Restauracja, parking wielki dla ciężarówek, jedzenie, hotel, wszystko. Naprawdę mega. O, albo tutaj inny przykład takiego właśnie miejsca. I tutaj one już troszeczkę chyba albo od kilometrów, albo od numeru zjazdów też się często oznaczają. No, zobaczymy po kilometrze. No właśnie jest 112 słupek, czyli według kilometrów jest kilometra. No więc to jest generalnie według mnie bardzo fajne. I tutaj jest dużo właśnie takich tam jakoś area 50 ileś albo coś w tym stylu, że łatwo jest po prostu wyliczyć kilometry, ile się ma do danego parkingu, więc to jest coś, czego nie ma po tamtej stronie śródziemnomorskiej raczej. No a tu jest fajnie. Tylko to też jest tak naprawdę A2, a nie AP2, bo AP to jest, tak tłumacząc, autostrada płatna. A ta jest taka jakby, powiedzmy, że publiczna, więc to jest taka bardziej jak krajówka. I przy tych krajówkach, tak samo w każdym kraju, są właśnie takie miejsca dla kierowców, dla podróżujących. Ja im jestem starsza, tym bardziej mi się podoba idea pracy na krajówce. W swoich terenach, znani ludzie, znane restauracje. Już tak teraz jeżdżę, ale w sumie to już takie mam poczucie, że wszędzie byłam. No tym promem ostatnio do Ancony nie płynęłam jeszcze nigdy. Nigdy nie płynęłam z Włoch do tego, no ale już tyle razy pływałam różnymi promami, że one też już niczym nie zaskakują. Tutaj, gdzie chciałam Europę zjeździć, zjeździłam. Takie wiecie, coś bym nowego zrobiłam. Ale co? To nie wiem. Może ładunek na Belwegę znalazłam. No ale tutaj w każdym razie są ładne drzewa. A widzicie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Właśnie, że tutaj na tych krajówkach jest tak, że numer zjazdu jest jednocześnie numerem kilometra na trasie. Bo tak, w jakichś takich głównych autostradach, no to numer zjazdu nie ma nic wspólnego z kilometrem na słupku, a tutaj widzicie, był 107 zjazd i zwróćcie uwagę, że teraz na tym niebieskim słupku po prawej jest kilometr 107. No. Patrzcie tu, Los Angeles! Ale to nie tam. Jedziemy. Skręć w prawo, następnie miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie. Skręć w prawo,
Hola. Enséñame el GMR. Wait. Because maybe you will unload the train. That would be great. I'll go to door 3. Rampa 3. So now, directly? Okay, thank you. Let me see. Słyszeliście? Babka powiedziała, że mnie dzisiaj zrzucą. Zawsze jest warto walczyć do końca. Czasami się nie daje, ale i tak warto. Jejku, jak po prostu uwolnię tą swoją zabudowę od tego ładunku, będę mega szczęśliwa, bo po prostu jechałam cały czas z duszą na ramieniu przez ten Madryt, 70 na godzinę, bo były dużo takich, wiecie, hopek, jak tak się auto podnosi. W którymś momencie to ja sobie wyobrażałam, że to będzie tak, trzyma, a za którymś razem uwolnię, to się wszystko rozwali. Takie stresy. Dobrze, to się tak cofnę. O, tam ktoś stanął w międzyczasie. Miałam chwilę wolne i już nie mam wolne, ale już troszkę to. Ojej, opomnę. No dobrze, starczy. Trochę mi to pachnie ciastem cofaniem i dobrze idę teraz, jak to tam się ustawiać. O, patrzcie, takie tam cofanie na lustro. Dobrze, że na lewą stronę. Dobrze, że prawa strona. Ale no, nie będzie to łatwe. Oj, nie będzie. Szczególnie z tymi małymi tutaj. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Bobos M. Tsaba, Filip Bosanak,